A tutaj musicie włączyć wyobraźnię, bo po ostatnich opadach śniegu nie dacie rady zobaczyć, że tu jest 11 kW pików paneli fotowoltaicznych pod tą wielką czapką śniegu, ale to jeszcze nie koniec instalacji Marcina. A tutaj mamy kolejną fotowoltaikę, tym razem w postaci trackera. Powiedz mi, Marcinie, ile tutaj mamy kilowatopików? Tu jest 6 kW piku. I ile to rocznie produkuje, tak średnio? Około 9-10 MW rocznie. Czyli zdecydowanie lepiej niż standardowe instalacje. Z tego co widzę, to masz to wszystko zrobione na mikroinwerterach, tak? Dokładnie? Tak, to są mikroinwertery Hoymilsa, panele bifacjalne Double Glass 335 ZN Shine. Dobra, i kiedy to montowałeś? I ile to kosztowało wtedy mniej więcej? 2,5 roku temu 46 tysięcy chyba kosztowało na gotowo, bez robót ziemnych, bo roboty ziemne wykonywałem sam. Mhm. Czyli generalnie jakbyś chciał wtedy zamontować 10 kW na 10 kW pików na gruncie, to były podobne koszty Pirat drzwi. No tak mniej więcej 4,5 tysiąca, pamiętam, były ceny za kilowatopiki takich instalacji naziemnych. No na pewno wyszło deczko drożej, no bo tu masz Mhm. całe to urządzenie. Jak to przeliczałem na tamtą chwilę, to było chyba 30% więcej. 30% więcej, ale liczysz, jakbyś chciał tyle samo energii wyprodukować, czyli musiałbyś mieć instalację wtedy większą, nie? Jakby okej, brać no to pod nie. uwagę, no Tak, to tak, myślę, tak, że tak. to nie byłaby to wielka różnica. Tak. A tutaj no, nie zmarnowałeś kawałka działki, bo to w zasadzie tutaj w niczym nie przeszkadza, nie? No tak, no u mnie jest dach czterospadowy, więc nie było miejsca na fotowoltaikę. Mhm. Ta szóstka produkuje tyle, co tamta 11. Czyli popatrzcie, można mieć albo 11 kWpików, albo 6 kWpików. Jak postawimy to na trackerze, to mamy praktycznie taką samą produkcję, a w przypadku trackera no, nie marnujemy tyle przestrzeni na działce. Zgadza się. Popatrzcie, właśnie jedzie. W jaki sposób tu jest sterowanie? Ona jest jakaś zegarowy, czy podąża za słońcem? Jak to jest zrobione? Tu jest sterownik podążający za słońcem, czyli tam są dwie diody, no i Aha. podążają za cieniem. Czyli powiedzmy, że jakby przyszła chmura, a gdzieś będzie jaśniejsze miejsce na niebie, to ona się tam ustawi, tak? Tak. W takie dni, wiesz, jak jest mleczne niebo, Mhm. no to ten tracker sobie tak jeździ prawo-lewo. No to jest nie za fajne. Można dorobić coś takiego, że jak nie ma faktycznie punktu, w którym masz światło, to on się po prostu kładzie na płasko, no i tak produkuje. Ja tego nie mam. Czyli w tym momencie on po prostu wyszukuje najjaśniejszy punkt na niebie, tak? Dobrze Tak. rozumiem? Tak. I za tym najjaśniejszym punktem na niebie sobie podąża. No i zauważyłem tu też kolejną fajną funkcję. No moja instalacja zaśnieżona, tamta zaśnieżona, a na trackerze prawie nie ma śniegu i coś tam produkuje. Jakim cudem? No wiesz, jak cię postawi do pionu, słoneczko lekko przyświeci, to on się sam odśnieży, wszystko spłynie. To jest najlepszy sposób, jak ktoś na przykład nie chciałby przekroczyć 10 kWpików, to montować tracker, panele bifacjalne. No u nas niestety to jest wszystko liczone od mocy paneli, nie od mocy falownika. Więc tak jak ja, z 10 kWpików może wyprodukuje 7 MWh, a gdyby mieć dwa trackery, powiedzmy po 5 kWpików, to można by z tych 10 kWpików wyprodukować pewnie z 15, nie? Grubo ponad 20 pewnie byś zrobił. Jakbyś miał dobrą ekspozycję, to tak. U mnie ta ekspozycja nie jest taka idealna, bo mam zacienienia. Czyli Ale... tutaj od wschodu masz zacienienie na początku dnia. Tak. A no znowu na zachodzie tam jakieś drzewa się pojawiają, nie? Tak. No ale tak czy siak, no, z 6 kWpików, dobrze mówię, 6 jest, tak? Tak. 6 kWpików, prawie 10 MWh to jest piękny wynik. I krótkie podsumowanie wizyty u Marcina. No człowiek zdecydowanie nie boi się nowych technologii. No i generalnie według mnie to jest bardzo, bardzo fajna przyszłość. Jakieś tutaj klimatyzatory do ogrzewania, samochody elektryczne, plug-in, dużo fotowoltaiki i zwykłej, i na trackerze. No sprytne rozwiązania. Wiadomo, że raz trzeba zainwestować, natomiast tak jak rozmawiałem, no to tutaj zwrot nie jest jakiś długi, no 4, 5, 6 lat zwrot z tych inwestycji. Natomiast potem, po tych latach mamy no, darmowe życie, darmową jazdę,
I no myślę, że to jest naprawdę fajna przyszłość, tylko no trzeba to jakoś zrozumieć. Są różne programy dopłat, można dostać na różne te sprzęty dopłaty nawet do 90%. Można wziąć jakiś tutaj kredyt ze stałym oprocentowaniem i zamiast płacić rachunków, spłacać sobie kredyt. A takie instalacje nam potem wiele lat jeszcze będą służyć, jak spłacimy kredyt, nie będziemy płacić za prąd, nie będziemy płacić za ogrzewanie, nie będziemy płacić za paliwo. No jest dużo plusów tego typu rozwiązań, no ale do tego wszystkiego trzeba się przekonać, nie trzeba się bać, ale tu żebym nie był jakiś święty, ja też się tego wszystkiego boję, dlatego moja instalacja na początku to była taka bardzo malutka, teraz planuję rozbudowę. Auto elektryczne kupiłem używane, najtańsze jakie się dało, które na tamten moment jakoś było dostępne, zamieniłem jedno spalinowe na elektryczne. Teraz będę testował pompę ciepła. No, ja jestem wyjątkowo tutaj ostrożny, ale tak jak zaczynam to wszystko testować, rozmawiać z ludźmi, którzy to używają, no to wychodzi na to, że to naprawdę jest bardzo przyjemna, przyjazna, zasadniczo bezawaryjna i czysta technologia. Także polecam wszystkim pod rozwagę tego typu rozwiązania. Każdy musi oczywiście liczyć sam i sam podejmować decyzje do swoich potrzeb i możliwości. A ja jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!